wyszło Ci, będzie ze mną Ulia Rybnik, niesamowita kobieta. Tyle wszystkiego, co można o niej powiedzieć, lepiej zobaczyć i usłyszeć. Let's go. Ja wiem, że Ty jesteś Ula. Tak, I wiemy. jesteś ciekawa osoba, która właśnie robi dużo ciekawych rzeczy. I chciałabym, żeby Ty opowiedziała o tym, co Ty robisz najpierw. Więc co ja robię? Generalnie, aktualnie pracuję z wzorcami, które ludzie w sobie noszą. I to jest coś, do czego mnie prowadzi. To jest coś, co się bardzo intensywnie we mnie rozwija i to jest coś, co jakby w naturalny sposób widzę, nie? Każdy z nas ma swoje wzorce zachowań, wzorce sposobu myślenia, wzorce, według których funkcjonujemy na co dzień i których my tak na dobrą sprawę w większości w ogóle nie widzimy, nie dostrzegamy. A to są rzeczy, które są bardzo realne i ja je widzę jako coś. Tak? Tak, jako coś, z czym można pracować w trakcie sesji, bo prowadzę sesje energetyczne z klientami. My je przeprogramowujemy je na tyle wysokim poziomie. Jest taka koncepcja alto. Na tyle wysokim poziomie, na tyle wysokim ciele energetycznym człowieka, że to ma wpływ później na wszystkie ciała, które są poniżej, łącznie z ciałem fizycznym. I te osoby, które ze mną pracują, po paru sesjach, czasem już nawet po pierwszej sesji mają tak, że zaczynają inaczej funkcjonować. I ja w swojej pracy łączę też coaching i rozmawiam z klientami, nie? Ale też pracę właśnie tego typu taką szamańską, bo to jest jakby, to nie jest praca tylko z tym, co my sobie tam wyobrażamy jako jednorożce i posypujemy się brokatem i teraz ja będę miłością i ty sobie tutaj bądź miłością, bo to nie tylko to, bo to jest kawałek, nie? Dlatego zaczęłam o sobie mówić, że jestem szamanką, że to jest szamanizm, bo oni łączą, tudzież my łączymy i jasną i ciemną stronę. Jakby nie ma wydzielenia, że to jest dobre, a to jest złe. Jest jeden stwórca, jest jedna energia, która jest wszystkim. I tym, i tym. I jak my zaczynamy, ale sobie popłynamy, jak my sobie zaczynamy oddzielać jedno od drugiego, to kawałek z nas zostaje wypchnięty gdzieś i my go nie widzimy, my go oceniamy jakoś tam w jakiś sposób, a tam też są zasoby. Więc tak, więc nie odcinam ludzi od czegoś, co w sobie noszą, co oceniają negatywnie. Przeprogramowujemy ten kawałek, jakby oglądamy go z innej strony, co on może dać, co on wnosi do życia tej osoby, jak można z tym żyć, żeby to było pozytywne, nie? I dla tej osoby, i dla kogoś. W ten sposób się uwalnia też energię. Jakby przestajemy siłą, naszym uporem trzymać kawałek siebie gdzieś w kagańcu, puszczamy go, tylko że puszczamy go w taki sposób, że oglądamy, co on robi i wybieramy świadomie, że wiesz, jeżeli ktoś ma na przykład, to taki najprostszy przykład, nie? Ktoś ma tak, że bardzo łatwo wybucha na przykład, nie? I krzyczy. No i to można oceniać jako bardzo negatywne. Nie? Że łatwo jest mnie wrzucić w taki stan, że ja zaczynam krzyczeć i coś tam. No okej, tylko z drugiej strony zwykle ta osoba miała potrzebę w swoim życiu, żeby zbudować w sobie tę umiejętność. Miała zwykle też potrzebę tego, żeby tłumić swoje emocje długo do momentu, kiedy już się po prostu gotują i nie jest w stanie ich utrzymać dłużej. I to jest też coś, co jak się świadomie obejrzy z różnych stron, może być potencjalnie bardzo korzystne. Tylko kwestia jest tego, że jak sobie uświadamiam, przestaję to wypierać i oceniać negatywnie, to mogę zobaczyć w momencie, kiedy to coś się pojawia, dlaczego się pojawiło i co ja teraz chcę zrobić. Nie? Bo może być sytuacja taka, że nie wiem, stoi przede mną moje dziecko, które mnie zdenerwowało i ja mam tu ochotę wrzeszczeć, ale podejmę w tym momencie decyzję, że słuchaj, nie będę krzyczeć, bo to nie ma sensu. A może być taka sytuacja, że ktoś na mnie napadł i muszę krzyknąć, nie?
No I że tak. to jest taki moment, że naprawdę to narzędzie jest mi cholernie potrzebne. Więc jakby nie wycinam kawałków, które są złamane i niedobre i takie tylko jakby uczymy się je przytulić i inaczej z nimi pracować, nie? Tak, żeby one nie były jakimś taką środką gdzieś odrzuconą, tylko żeby ją przygarnąć, tą część, ten kawałek. O tym się też mówi dużo, że to są, że to jest nasze wewnętrzne dziecko na przykład, nie? Mhm. A to nie do końca jest to. To jest taki uproszczony koncept. O. Wow, Tak, to robię. fajne to. I no to takie jakby to, co psychologi, nie? Robią to takie, tylko że Tak, to nie do końca tylko że to. to jest Tak, na odczuwam szerszym to. poziomie, Mhm. bo psychologicznie dojdziemy do pewnego miejsca, nie? Mhm. Tylko że w psychologii pracuje się z umysłem. A jeżeli mamy poziomy naszego ciała, poziomy naszej duszy, która się wcieliła w danym momencie, Mhm. jest ten element, który jest fizycznością, jest ten element, który jest mentalem, czyli tym, z czym pracuje psycholog, ale jest też element wyżej, który sięga poza to coś, co my jesteśmy w stanie umysłem tutaj w ogóle objąć, który tym kieruje, który na to ma ogromny wpływ. A potem jest jeszcze kolejny kawałek, który widzi szerzej, który był wcześniej, który będzie później, który ma dostęp do informacji, do których my nie mamy na tym poziomie. A potem jest jeszcze jeden. I jak tam się zaczyna pracować, to jednocześnie łączy się, przynajmniej ja tak robię, łączę wszystkie te kawałki, które są też tu. I dlatego zmiana jest bardzo trwała, bo zachodzi bardzo wysoko, ale Mhm. też jest ukorzeniona w ciele. I u mnie klienci czują w ciele. Oni czują, jak energia przypływa, czują, jak coś się dzieje, czują, że tu się im zrobiło zimno, tam się im zrobiło gorąco. I z kolei to też wpływa na mózg, bo mózg ma taką informację, kurczę, faktycznie coś się zadziało, nie? Jest takie sprzężenie zwrotne i jakby wszystkie części ze sobą zaczynają pracować, zaczynają się łączyć ze sobą. I przestajemy być takim oddzielonym kawałkiem, nie? Takim, no, jest to ciekawa praca. No. Bardzo Słyszę. satysfakcjonująca. Takie łączenie tego yin i yang, tak? Białego i czarnego, tak? Też i różnych kawałków nas w ogóle, różnych kawałków duszy, które gdzieś sobie odrzuciliśmy po drodze na naszej ścieżce, nie? Mhm. To też jest taki proces szamański, oni też, no, tam też są takie praktyki wcielenia fragmentu duszy człowieka. I no, to też jest duży temat. No i w ogóle poznałam Ciebie na bębnach, tak? Gdzie uczysz się jak grać i to też jest taki kawałek szamanizmu, nie? I jak Ty w ogóle wyszła do tego do szamanizmu i dlaczego to jest powiązane, tak? Z tym, co Ty robisz? Wiesz co, to gdzieś przyszło do mnie samo, bym powiedziała, bo ja tak naprawdę nigdy nie byłam w jakichś procesach szamańskich. Nie byłam gdzieś tam u jakiegoś takiego kogoś, kto by się nazywał szamanem. Mhm. Może nie bez przyczyny, bo jak poznałam dwie osoby, które faktycznie się mianowały tym mianem, to niekoniecznie. Nie do końca? Natomiast wiesz, to też jest trochę tak, że my czasami widzimy siebie w określony sposób, tak jak przed chwilką rozmawiałyśmy, nie? I nam się wydaje, że pewne rzeczy są oczywiste i że wszyscy tak mają. Tak. A potem się okazuje, że jednak nie. I coś, co dla mnie jest bardzo naturalne, takie połączenie z przyrodą, połączenie ze zwierzętami, czytanie z chmur, czytanie z tego, co się w ogóle dzieje, jak się zmienia energetyka wokół, nie? Jakby takie bardzo naturalna też potrzeba przebywania w naturze, Mhm. kontaktu z drzewami, które są zaskakująco gadatliwe. Wiesz, jakby to dla mnie zawsze było obecne i zawsze było na tyle naturalne, że mi się wydawało, że tak mają wszyscy. Po czym się okazało, że wcale nie. I ja tego nigdy nie widziałam jako element szamanizmu, nie? Że ktoś idzie do lasu, siada pod drzewem i rozmawia z drzewem. I słyszy, jak ono odpowiada.
dla mnie to było naturalne, że po prostu tak jest, że natura w pewien sposób nami kieruje, że nam pokazuje różne rzeczy, nie? Że różne rzeczy się zadziewają w określonym rytmie i my jesteśmy w ten rytm wciągani też. Nie? Dla mnie to po prostu było naturalne, tak po prostu jest, tak działa świat. Tak. A siedzenie w biurze w określonych godzinach, przestawianie zegarka o godzinę do przodu, do tyłu, wyznaczanie jakichś stref czasowych, które są w ogóle narysowane palcem na mapie, jakby w moim odczuciu jest tak sztuczne i tak nieintuicyjne, że to jakby ja mam w sobie bunt w ogóle na takie rzeczy, nie? Co pół roku, jak jest zmiana czasu, to ja mam po prostu, o Jezu, kiedy oni przestaną z tymi głupotami, nie? To po prostu nie wynika z tego, co jest. To jest nieprawdziwe, to jest narzucone sztucznie przez kogoś, kto gdzieś usiadł, napisał na kartce, teraz będziemy tak robić. I wszyscy się na to zgodziliśmy, nie? Jakby, no, więc ten szamanizm tak naprawdę i te połączenie właśnie z różnymi stronami i różnymi formami, w jakich się przeradza życie, ono zawsze było u mnie. Zawsze było obecne, nie? A to, że się wtedy, wiesz, do tego weźmie się bęben i coś tam, to jest inna rzecz, nie? I poza tym szamanizm też bardzo silnie mi się łączy z muzyką, z rytmem, z czym ja też zawsze miałam bardzo duże połączenie, w taki naturalny sposób po prostu. Rytmem jako takim rytmem, wiesz, życia i tego, jak ono sobie płynie, że się podnosi i upada jak fala, ale też rytmem jako muzyką właśnie, nie? I tym, że rytm, różne dźwięki też wybudzają w nas różne rzeczy. I o tym też można sobie w tantryzmie poczytać i w praktykach tantrycznych i w tybetańskich różnych i u buddystów, bo w Indiach to też jest obecne. I to jest dla mnie też coś takiego charakterystycznego, myślę, dosyć. Jakby ja się nie zamykam na to, że szaman to jest ktoś, kto siedzi na górze w Ameryce Północnej. Szamanizm jest po prostu połączeniem z matką naturą. No. I to występuje w różnych miejscach i w różnych ideologiach, w różnych kulturach. Na różny sposób się przejawiając, nie? Gadam. No, ale fajnie. Mówiłam Ci, dużo mówię. Ale to ciekawe. I słuchaj, gdzie jeździłaś? Gdzie jeździłaś? Do Meksyku, tak? Jeżeli chodzi o Dispensę, tak, to do Meksyku, Joe Dispensę. I spotkałaś tam takiego na przykład, nie wiem, szamana albo człowieka, który określa siebie jako szaman, takiego, Nie. który ty... Nie. Joe Dispenza jest w ogóle, on jest, jak się spojrzy na to z zewnątrz, takim płytkim obejrzeniem, że tak to ujmę, to jest mówca ze Stanów Zjednoczonych. To jest ktoś, kto prowadzi warsztaty motywacyjne, powiedzmy, aczkolwiek one się od jakiegoś czasu zaczęły przechylać w stronę uzdrawiania i pokazywania ludziom, że oni mają w sobie moc do tego, żeby się uzdrowić i żeby też innych uzdrowić, że jest energia źródła, bo on zaczął mówić o źródle, która przepływa przez nas wszystkich i wszyscy mamy zawsze do niej dostęp i tak naprawdę to, co zresztą cenię sobie w jego naukach, to jest to, że my sami blokujemy przepływ tej energii. My sami przez to, że myślimy w określony sposób właśnie, że mamy określone wzorce zachowania, określone sposoby widzenia rzeczy, trzymamy się określonych ludzi i określonych miejsc, sytuacji, przez to my określamy siebie jako konkretną osobę. Czyli na przykład, nie wiem, kogoś, kto ma lat 40, żonę, męża, tam whatever, firmę, albo pracuje w danym i danym miejscu, zajmuje się danym i danym zawodem i robi to i to, a tego i tego już nie robi. Jakby to jest moje, to już moje nie jest. Nie? Wszyscy mamy takie rzeczy. Że coś do nas przychodzi i my automatycznie mamy nie, to nie ja. To w ogóle nie moja historia jest, nie? Moja historia jest taka i taka. 15 lat temu moja matka powiedziała mi, że to i to i to i to i dlatego ja dzisiaj robię to i to i to, nie? To jest ta koncepcja i to jest coś, z czym ja też pracuję bardzo mocno, bo jak się zaczyna z kimś rozmawiać i daje się mu przestrzeń, to bardzo szybko te historie wychodzą i te ograniczenia, które wynikają z tych historii. Więc on zajmuje się czymś takim,
Aczkolwiek na takim głębszym poziomie, to jak ktoś widzi i wie, to tam jest dużo więcej poza tym. No. Czyli ty jak rozmawiasz z człowiekiem, ty widzisz, słyszysz i widzisz to coś, z czym można popracować tak, żeby go jakby dać mu flow taki, tak, żeby ta energia przeszła i korzystasz z jakich narzędzi? Takich jak szamanizm, czyli to natura, czyli ty chodzisz z nimi do Nie. lasu? Jak to wygląda? Nie. Do lasu nie chodzę. Natura jest bardziej moim własnym miejscem, ale też jakby ja zachęcam klientów do tego, żeby oni uzyskiwali ten kontakt, nie? Mhm. I to też gdzieś w naturalny sposób się pojawia u nich. Tak jak obserwuję swoich klientów, którzy gdzieś tam byli u mnie parę razy na przestrzeni iluś miesięcy czy lat, Mhm. to oni w pewien sposób jakby wracają do tego, nie? Wracają do takich korzeni, które my wszyscy mamy i tej potrzeby w ogóle przebywania na powietrzu, wiesz, na słońcu, kontaktu ze zwierzętami, ale też kontaktu z innymi ludźmi, bo my od tego też jesteśmy bardzo mocno odcięci, nie? Od takiego autentycznego otwarcia się na drugą osobę. Mhm. No i oni gdzieś tam zaczynają to łapać, nie? Że tego im brakuje, że nie wiem, uciekali w różne rzeczy, bo to praca, bo to obowiązki, bo to social media, bo to coś tam. Mhm. I że nie ma tam ich. Bo jak się wyrzekamy natury, wyrzekamy się kontaktu z tym, to jakby ten kawałek nas też nie jest obecny, nie? Zaczynają ludzie funkcjonować takie zombiaczki. A jakie było pytanie? Przepraszam, popłynęłam. Nie zabieram ich do Fajnie. natury. A po prostu pracujesz z nimi jako na poziomie jakby rozmowy, tak? Nie na poziomie tak, że ciała, ty z ciałem, też z ciałem. Najczęściej zaczynamy od rozmowy. Rozmowa i słowa w ogóle są bardzo istotne, bo Mhm. to jest też sposób na to, żeby poruszyć energię. Słowa, oddech, wibracja, która się z tymi słowami pojawia, myślokształty, które zaczynają się pokazywać, rzeczy, na które człowiek jest już otwarty i gotowy w danym momencie. Jakby rozmowa, jak robię takie sesje, które są dwugodzinne, takie, które są głębsze, które właśnie mają na celu zmianę, konkretną zmianę w życiu, rozmowa o tym, co chcemy zmienić, jakby trochę pogrzebanie w tym, dlaczego chcemy to zmienić, trochę usłyszenie tego języka, którego ten ktoś używa, bo konkretne zwroty też bardzo dużo mówią o energetyce człowieka, nie? To jest jakby początek, otwarcie procesu, otwarcie drzwi. Zasada w mojej pracy i nie tylko w mojej, coś co widzę też w wielu miejscach jest taka, że jeżeli ktoś nie jest gotowy na jakiś proces, to najczęściej ten proces się nie zadzieje. Jeżeli ktoś ma gotowość i zaczyna o tym mówić, to zaczyna jakby wybrzmiewać w ogóle w nim, się pokazywać w nim. Czasami jest tak, że ja z kimś rozmawiam, ktoś mi zaczyna opowiadać jakąś historię o swojej pracy na przykład, albo nie wiem, o koleżance z pracy, nie? I ja widzę przed sobą 7-letnie dziecko, które mi nie opowiada tak naprawdę historii o koleżance z pracy, która się teraz odbywa, tylko historię, która się odbyła, jak był w pierwszej klasie w podstawówce. I tam była jakaś dziewczynka, która się zachowywała w ten sposób i to mu zrobiło coś tam. I potem ta historia się przekłada przez różne rzeczy, które się zadziewają w życiu, nie? Ja czasami dosłownie widzę 7-latka, który tam siedzi i sobie myślę... Czyli masz takie superpower po prostu. Czasem tak, czasem tak. Czasem nie jest to proste, wiesz, bo tak, różne rzeczy się pojawiają i pokazują, ale wtedy wiem też, że okej, tam coś jest, nie? Tam coś się wydarzyło wtedy. Łatwiej jest wtedy zadawać też pytania różne, nie? Sporo też w trakcie rozmowy, ale też później w trakcie sesji czuję w ciele. Jakby Ty u siebie. to wynika z empatii, takiego połączenia. I czuję, wiesz, rozedrganie w brzuchu na przykład, nie? Bo ktoś ma takie. Albo że komuś ktoś czuje ucisk z tyłu głowy po prawej stronie. To się pojawia w moim ciele i ja jestem w stanie
przez praktyki wieloletnie, które ze sobą prowadzę, jakby połączyć się z tą energią, z tym miejscem w ciele, które tam teraz się pokazuje w pewien sposób, nie? Bo skoro coś zabolało, albo zawibrowało, albo w inny sposób zwróciło moją uwagę, znaczy, że tam jest coś, energia nazwijmy to, która mówi, hej, tu jestem, popatrz tu, nie? Mhm. I ja jestem w stanie się z tym połączyć i jakby to rozpakować, zobaczyć, co tam jest. Czasem to prowadzi do jakichś wglądów, czasem pojawiają się dodatkowe informacje, a czasami to jest coś, co po prostu puszcza, nie? Odchodzi. Jakby supełek się rozplątał Mhm. i możemy iść dalej, bo tak też czasami bywa, nie? To, co lubię w swojej pracy, to jest to, że ja mam jakieś swoje wglądy i swoje wizje, ale najwięcej widzą i czują moi klienci. I oni jak się kładą w sesji, to nawet jeżeli ktoś w ogóle nie miał doświadczenia z medytacją, nawet jeżeli ktoś w ogóle nie pracował, wiesz, z takimi technikami jakimiś szamańskimi, ktoś nie był w ogóle w transie jakimkolwiek nigdy, nie? Mhm. Kładzie się, robi kilka oddechów i raptem ma pełną wizję, jak miał na przykład 2 lata i mama mu powiedziała, że coś tam i on wtedy coś tam, a ona coś tam i to doprowadziło do tego, że 15 lat później coś tam i dlatego on jest taki dla swojej żony. Po prostu, wiesz, i mnie to fascynuje każdorazowo i mam w sobie taką bardzo dużą przestrzeń dla tych doświadczeń, dla moich klientów, dla tych ludzi, którzy do mnie przychodzą. I jakby ja nie mam potrzeby bycia w tym ich, nie wiem, mistrzem. W sensie nie mam potrzeby tego, żeby to przechodziło przeze mnie. Nie mam w ogóle, wiesz, ja nie muszę tego wiedzieć nawet, nie? Mhm. Dla mnie jest istotne to, żeby ten ktoś faktycznie to zobaczył, poczuł, zrozumiał, co się stało. Jeżeli potrzebuje przy tym wsparcia, jakby lustra we mnie, nie? No to jest miejsce też na rozmowę po sesji i w kolejnych dniach, bo Mhm. też czasami jest tak, że po, nie wiem, tygodniu coś się pojawia, nie? Przychodzi jakaś myśl do głowy, ty, a może coś tam. I to wtedy jeszcze sobie gdzieś tam dyskutujemy. Natomiast nie mam takiej potrzeby, żebym to ja była tu, wiesz, wielką mistrzynią, szamanką, która tu ci teraz powie i oświeci cię, mój drogi, co się stało, nie? Nie, wręcz odwrotnie, nie? I mam też takie czucie, że wiele wizji, które ktoś widzi i nam później opowiada, ja byłam na niejednym warsztacie. Z niejedną osobą pracowałam jako odbierający, nie? I później wychodziłam z tego z różnymi przeczuciami, różnymi. W warsztatach takich też szamanizmu, pracy z... Tak, pracy z oddechem, pracy z ciałem, na Mhm. warsztatach takich, gdzie wiesz, były sesje medytacyjne różne, nie? Mhm. No różnych, no, przecież z kundalini też się uczyłam na iluś tam warsztatach, jakby dużo różnych Mhm. rzeczy. Natomiast zwykle proces u tych osób wyglądał tak, że to one niejako widzą, nie? A ty leżysz sobie w medytacji, mogłeś być na takich. Mhm. Leżysz sobie na medytacji u kogoś na jakimś tam czymś i on ci robi czytanie, nazwijmy to. I ci opowiada, widzę to i tamto, widzę to i tamto, a wtedy to coś tam, a teraz to czujesz, że coś tam, nie? Mhm. No i okej, pewnie jest to ścieżka dla wielu osób i wiele osób jest w stanie bardziej zaakceptować może coś takiego też, niż samodzielnie zobaczyć. Z drugiej strony to będzie niepopularne stwierdzenie, to jest okradanie ludzi z ich mocy i z ich umiejętności. Bo każdy z nas ma takie możliwości, tylko te osoby jakby hamują to, nie? Trochę takie ograbianie kogoś z ich własnego doświadczenia. Bo wchodzisz w sesję jakąś tam i to ta osoba, która prowadzi sesję, ma super stan i super połączenie i dostaje informacje, dostaje ogromny ładunek energetyczny, którego nie przesyła dalej. Mhm. I osoba, która jest w sesji, już nie ma tych doświadczeń. Dostaje tylko to, co ten ktoś ze siebie postanowił dać, nie? I postanowił podzielić się tym. Mhm. A całą resztę jakby, rozumiesz? Mhm. To jest dla mnie takie sobie. Nie fair. No właśnie. A większość ludzi jednak tak pracuje. A dodatkowo dochodzi do tego temat też tego, że jeżeli my tak robimy, w sensie, że jeżeli ja
mam określoną wizję i dzielę się z nią ze swoim klientem, to od tej czystej energii, jakby od tej czystej informacji, która do mnie spłynęła, do tego, co dojdzie do mojego klienta, po drodze jest całe mnóstwo moich filtrów. Bo ja widzę rzeczy w określony sposób, nie? Przez moje doświadczenia przeróżne. A mój klient może je widzieć już zupełnie inaczej. No tak. I jak ja tą informację przekładam na język, to ja to też koduję w określony sposób. I on to odkodowuje znowu inaczej. I to trochę taka gra w głuchy telefon jest, nie? Teoretycznie jest jeden pośrednik, no ale tam jest całe mnóstwo rzeczy, które mogą się stać po drodze. I coś, co ja zobaczę w takiej wizji, nie wiem, niech to będzie żółta kaczka, dla mnie to może w ogóle nie mieć znaczenia i ja o tym nie powiem. A dla tego kogoś to może mieć ogromne znaczenie, bo może, nie wiem, jego dziadek, którego uwielbiał i kochał i w ogóle miał kaczkę. Nie? No. Albo dostał kiedyś od pierwszej swojej miłości obrazek, na którym ona narysowała żółtą kaczkę. I jakby tego elementu się nie przekazuje, nie? Wtedy. Dlatego ja w swoich procesach, i uważam w ogóle, że to jest ogromne błogosławieństwo, że tak to u mnie pracuje i tak się dzieje, że to mój klient ma wizję. To oni mają przeczucia, to oni dostają informacje. Prosto, jakby to idzie do nich, nie? Ja tam jestem po to, żeby trzymać im przestrzeń, żeby czasami pomóc w miejscu, gdzie coś utknęło, żeby, to jest szamańskie, ustać rzeczy, których oni nie potrafią ustać. Bo czasami tematy są na tyle trudne, które się pojawiają, że ktoś po prostu nie jest w stanie tego dźwignąć. I dlatego to coś w nim tkwi. Dlatego stara trauma dalej jest obecna, dalej się odtwarza, dalej wspomnienia są bardzo żywe na przykład, nie? Bo ktoś jakby zahamował w danym miejscu. Nie jest w stanie tego udźwignąć. I wtedy potrzebny jest ktoś taki właśnie, szaman, który tą energię jest w stanie przyjąć i przealchemizować, zmienić na inną. Zobaczyć, zaakceptować, tak było ciężko, to właśnie takie jest, a teraz zmienimy to na kawałek, który będzie Twoją mocą, który doda Ci siły w tym życiu, który sprawi, że jesteś czymś więcej, niż byś była bez tego. Widzisz więcej, wiesz więcej, umiesz więcej, cenisz więcej i coś na przykład, nie? Bo doświadczyłeś tego i tego. I jakby to jest o alchemii, to jest o szamanizmie. Dla mnie to jest właśnie proces szamański. Tak wyglądają moje sesje w skrócie. I jest tam na tyle dużo narzędzi, bo o to spytałaś, że w każdej sesji one są inne. W każdej są inaczej użytkowane. Każdy przychodzi z czymś innym i ja w tej chwili, jak robię sesję komuś, to ja już się nawet nie przygotowuję do nich. Jakby nie dostałam nauczkę dużo razy, że czytam kogoś w określony sposób, bo tak czasami też jest, nie? Że na początku tak robiłam, że ktoś mi wysłał na przykład swoje zdjęcie, albo wiesz, była krótka rozmowa z tą osobą, nie? Żeby mniej więcej gdzieś tam wyłapać, co może być, co może przyjść na sesji, jakimi tematami będziemy pracować. Pisałam na przykład, że napisz mi, o czym chciałbyś pogadać na przykład, nie? Żeby jakąś koncepcję w ogóle złapać tego, kto to jest i kto to będzie. Albo jak pracuję ze swoimi znajomymi, to też mam swoje jakieś tam pojęcie o tym, kto to jest i o czym możemy pracować, nie? A potem otwieramy przestrzeń i przychodzi w ogóle co innego. Zupełnie. I to jakby tyle razy mnie sadzało w takim raz, że w zachwycie o tym, jak to wygląda, nie? I ile my nie wiemy sami o sobie też. I o jakiejś takiej mądrości, która w ogóle tym wszystkim kieruje. Że komuś się wydaje, wiesz, że przyszedł, bo ma temat, nie wiem, z córką, która nie chce tam słuchać coś tam, a pojawia się coś dużo szerszego, nie? Co prowadzi nie tylko do zmiany z tematu z córką, ale jeszcze szeregu innych rzeczy, które się pojawiają później w życiu. Więc jakby to jest dla mnie zachwycające i niesamowite, ale też usadza mnie trochę na pupie, że tak to ujmę.
I wiesz, jakby w takim poczuciu, nie wiem, wybujałego ego i tego, co my tu wszyscy potrafimy i umiemy i tak Mhm. dalej, nie? Jakby nie. I w takim razie, jak ty prowadzisz takie sesje, nie zostaje u ciebie na przykład w ciele albo wiesz, tam w środku po takich sesjach, no bo ja myślę, że może zostawać jakieś, nie wiem, albo na przykład ten ból, albo taka jakieś, wiesz, coś przeżycia tego człowieka, z którym pracujesz, albo to jest już takie, że ty przypuszczasz i już w tobie nic nie zostaje, bo jak ja to zobaczyłam, sobie wiesz, od razu narysowałam, to ja już jakby wyobrażam sobie, jak Nie. ile by we mnie zostawało, nie? Po takim. Wiesz co, jest tak, że niektóre osoby mają historie, które mocno się łączą z moimi jakimiś tam historiami. Więc element ich procesu też we mnie się odzywa. Nie zawsze, ale też nie bez przyczyny jest trochę tak, że przychodzą do mnie ludzie, którzy w pewien sposób są powiązani. W sensie takim, wiesz, nie że się znają, nie? Tylko w pewien sposób te historie mają jakiś wspólny element. I ja to też trochę widzę jako taki element uczenia mnie. Że teraz to będziesz pracować z osobami, które mają temat taki i taki, nie? A teraz to ściągniemy ci osoby, które mają temat taki i taki. I zobacz to w sobie. I, bo my też, jako że jesteśmy bardzo silnie ze sobą połączeni, na takim poziomie, gdzie większość ludzi nie ma świadomości tego, jak to wygląda, to te rzeczy i tak we mnie są. We wszystkich są. Jest ta świadomość, która jest większa. I w momencie, kiedy ja ten kawałek w kimś oglądam i ja go procesuję przez siebie, to te rzeczy we mnie też się uzdrawiają. Jakby elementy tego, nie? Czasami jest tak, że jakiś temat pracuje dłużej, bo jest trudniejszy, bo cięższy, nazwijmy to, nie? Czasami, a czasami nie. Czasami jest takie, ale to nie zostaje jako, nie wiem, jako element choroby, nazwijmy to, nie? To w ten sposób nie funkcjonuje. To nie siedzi jako jakiś taki, nie wiem, byt do oczyszczania. Nie wiem, jak to nazwać inaczej. Raczej się integruje. To raczej jest coś takiego, że jest integracja pewnej informacji, więc mój zasób informacyjny staje się szerszy. Przez to, że ktoś coś ma u siebie. To jest w ogóle, sesja dla mnie jest też taką wymianą pola informacyjnego. Jak ktoś do mnie przychodzi, to też dostaje bardzo dużo informacji, które ja mam u siebie w polu. I ja później czasami słucham klientów po pewnym czasie, co oni mówią i tak sobie myślę, okej, dostałeś upgrade, nie? I im więcej ja pracuję ze sobą, im więcej pracuję z różnymi osobami, które różne informacje przenoszą, niejako ja mam ten zasób większy, szerszy. I te tematy też inaczej wtedy pracują. I czasami coś, co... Miałam niedawno taką sesję z klientką, że tak sobie pomyślałam, że pół roku temu, rok temu nie byłabym w stanie jej pomóc. Nie byłabym w stanie jej pomóc. Ja bym razem z nią usiadła i płakała i była razem z nią w dramacie. I jakby pomagałabym jej z takiego poziomu mentalnego, powiedzmy, nie? Tak jak my jesteśmy w stanie poczuć empatię do drugiej osoby, poczuć, że jej źle, przytulić, wiesz, jakby pobyć z nią w tym, to w tym bym była. A w tej chwili byłam w stanie zupełnie inaczej z nią przepracować to. Byłam w stanie wziąć ten kawałek, poczuć jej, pozwolić jej poczuć, jak to jest być bez tego i co to jej robi i podjąć świadomą decyzję, co robimy dalej, nie? Czy ty chcesz to z powrotem? Czy może nie? Czy może jesteś gotowa puścić? Bo dużo jest też koncepcji odnośnie tego puszczania całego, nie? Bardzo dużo jest w internecie, można poczytać sporo, nie? Że puść to, puść tamto, tam odetnij się, bla, 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 bla. Tylko jakoś nikt nie mówi jak, nie? Ani nie mówią, jakie to ma konsekwencje i dlaczego ludzie tego nie robią. I z tym też pracuję, nie?
bo to czasami to są naprawdę fascynujące rzeczy. Czyli ty też rośniesz razem z klientami. Jak oni wychodzą na nowy jakiś level, ty też. Tak. Jakby tak naprawdę każdego dnia my się rozwijamy, nie? Każdego dnia wiemy coś innego, coś się pojawia, coś znika, bla, bla, bla. Jakby to jest normalne, nie? Z każdą książką, którą przeczytasz, coś w tobie się zmienia. Masz jakąś dodatkową, nową informację. Mało tego, z książkami też jest tak, nie wiem, czy też tak masz, że ja książkę czytam kilka razy i po pół roku wracam do niej na przykład i to jest dzisiaj z rana, nie? Bo wróciłam do książki, którą czytałam 3 razy w ubiegłym roku. I dzisiaj otworzyłam ją na losowym rozdziale, przeczytałam i sobie myślę, ja pierdzielę, jak ja tego w ogóle nie wiedziałam wcześniej, nie? W ogóle jakby to w ogóle o czym innym jest, to jest zupełnie inna książka. I to jest też o tym, nie? Że my się po prostu cały czas rozwijamy przez kontakt z różną informacją. Jeżeli integrujemy to świadomie, bo to nie jest tak, że wszyscy tak mamy. Jeżeli my integrujemy to w sposób świadomy, a nie odrzucamy jako nie moje. Nie? I nie boimy się też różnych rzeczy i różnej właśnie wiedzy, nie? I różnych zasobów. No. I to ubogaca, to po prostu ubogaca. Co nie znaczy, że ja muszę tych wszystkich informacji używać na co dzień, nie? I ja muszę wchodzić w czyjeś buty, żeby wiedzieć, co on czuje, albo jak się zachodzi w określonym... No właśnie. Myślę sobie, że to też jest, to ciekawe teraz mi co przyszło. To też jest sposób na to, żeby przeżyć kilkaset żyć w ciągu jednego życia. O, tak. Też o tym myślałam właśnie wczoraj. No, bo to jest sposób na to, bo jeżeli z kimś się łączysz na bardzo głębokim poziomie i pozwalasz, żeby jego wzorce jakby zagnieździły się w twoim ciele, czujesz je. I to jest bardzo intensywne fizyczne czucie. To jest trochę tak, jakbyś była w kimś. Jakby na chwilę zacząć być kimś innym. Ja wręcz fizycznie czuję, że moje ciało jest inne w tym momencie, nie? To ucieleśniasz rzeczy, które ten ktoś w sobie ma. I pewną historię, nie? Albo dużo różnych historii, bo to też czasami są tematy z przeszłych żyć. Czasami to są tematy, które są gdzieś tam rodzinne, nie? Od przodków. I ja pozwalam, żeby to przeszło przez mój system, żeby to się pokazało, żebym ja miała jakby dostęp do tych informacji, które tam są zawarte, nie? Do sposobów, w jaki człowiek funkcjonuje. I to zostaje, ta wiedza zostaje, ta informacja zostaje. I później każda kolejna osoba, która do mnie przychodzi ze swoim tematem, jest zaopiekowana bardziej, bo już jest większa informacja. Czasami mam tak, że na przykład ktoś nie może do mnie przyjść, chociaż bardzo chce, bo za każdym razem, jak się mówi, to coś jest, nie? To coś się wydarzyło, to gdzieś musi wyjechać, tak, to ja gdzieś muszę wyjechać, to coś tam, nie? Nieraz miałam No w właśnie. życiu. A potem przychodzi taki event u mnie, że coś się zmienia i już nie ma problemu i ten ktoś przychodzi, nie? I okazuje się, że to coś, co się wydarzyło na przykład 2 dni wcześniej, gdzie ja miałam duże aha z jakimś innym klientem, jest potrzebne tej osobie. I dlatego mówię, że my jesteśmy bardzo silnie połączeni ze sobą. My nie mamy świadomości tego, jak to działa, nie? Bo bardzo często nie zwracamy w ogóle uwagi. Albo zwracamy to na przypadek, albo coś. A ja mam takich przypadków po prostu takiej ilości, że to już nie jest przypadek. Jakby mój mózg, który jest bardzo logiczny, bardzo przyziemny, bardzo taki, nie, tu jesteśmy, wiesz, białe jest białe, czarne jest czarne. Jak ktoś mówi, że coś tam, to coś tam, nie, tak to działa, a nie inaczej. On w pewnym momencie musiał po prostu się poddać, bo tego jest za dużo. Za dużo informacji, które zupełnie nie mają logicznego sensu. Jak długo ty to robisz? Wiesz co, dla osób z zewnątrz, że tak to ujmę, od 3 lat. Tak mi się wydaje. Długo. Długo, niedługo. Dużo. O tak. I bardzo intensywnie. I to cały czas jest proces, nie? Bo to cały czas rośnie i się układa w coś innego. To, z czym ja zaczynałam, to był kawałek i to się bardzo mocno rozwinęło od tego czasu.
A przed tym ty robiła to ze sobą, z Ze rodziną? sobą, ze swoimi znajomymi, gdzieś tam Mhm. trochę, wiesz, zaczynałam się wyłazić z szafy, że tak to ujmę, nie? I tak, i tak to wygląda. A ze sobą pracuję też no już próbuję ustalić. Mam 10 lat, 9-10 lat tak naprawdę intensywnie, nie? Medytując po parę godzin dziennie, Mhm. inwestując też dużo w to, żeby wiedzieć więcej, rozumieć więcej, wiesz, czytam, oglądam, jakby pracuję z różnymi technikami i różnych technik próbowałam po drodze. I pewnie z każdej gdzieś kawałek jest, nie? Bo w każdej coś było, jakieś ziarenko, które było potrzebne. Mi się nieraz zdarzało czytać, wiesz, wielgachną książkę, która miała 600 stron, tylko po to, żeby złapać jeden akapit, który był faktycznie ważny, nie? Mhm. To jest ciekawa podróż. No, całe życie jest ciekawa podróż. Nie? No, a jak ty ludziom na przykład opisujesz, albo tam, nie wiem, mówisz o swoich, tak myślę, że na przykład ja też ze sobą tak dużo co robię, żeby odkrywać w sobie coś, co tam, wiesz, ja z czym mam problemy. I dla mnie to jest takie też oczywiste, to o czym mówisz. A ja znam ludzi, dla których na przykład to, o czym my gadamy z tobą, to jest takie, wiesz, z poziomu jakby jesteście crazy kobiety. Mhm. I jak ty na przykład takim ludziom opisujesz ten proces? Jak ty pokazujesz, nie wiem, jak to wygląda. Wiesz co? Albo takie ludzie w ogóle do ciebie nie. No właśnie, ja nie mam potrzeby, żeby komukolwiek cokolwiek udowadniać albo tłumaczyć. Jeżeli ktoś chce zamykać się na różne rzeczy i siedzieć w sobie w małym kartonie i mówić, że naokoło nic nie ma, to jest jego wolna wola, żeby to zrobić. Jeżeli stwierdzi w pewnym dniu, że może czas jednak otworzyć karton i zobaczyć, czy tam jest coś na zewnątrz, to otwiera. Jak nie, to nie. Jakby to nie jest moja rola, żeby komukolwiek coś na siłę, że tak powiem, tłumaczyć i tak dalej. Natomiast są osoby, i to często widzę, że są osoby, które pracują ze sobą właśnie, różne rzeczy robiły, wiesz, gdzieś po drodze i jest ich spory kawałek, w nich spory kawałek, który wierzy, że tak właśnie jest, że jest coś takiego jak energia, czy Bóg, czy coś tam, czy źródło, bla, bla, wszystko jedno. Ma jakieś tam koncepcje tego, nie? Ale jest też duży kawałek, który jest bardzo sceptyczny. W sensie, że no właśnie, byłam na jakiejś medytacji i ktoś mi powiedział, że niby coś się wydarzyło, ale ja właściwie to nie wiem, czy się wydarzyło, czy nie wydarzyło, bo właściwie to nic się nie zmieniło potem. Nie? Albo byli u jakiejś wróżki albo kogoś tam jeszcze innego i mają takie, że no dobra, no ktoś mi powiedział, że to i tamto, ale ja w sumie nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda. Nie? Takie osoby do mnie trafiają. Trafiają do mnie też takie osoby, które są zmęczone szukaniem, bo teraz jest bardzo dużo osób, które mówią, że robią różne rzeczy, a nie do końca robią. I dużo jest informacji, które nie Są do bardzo końca. mylące. Tak, tak. W tej chwili w ogóle jest, i to jest coś, co dla mnie jest straszne, jest bardzo dużo kontentu, który jest generowany przez sztuczną inteligencję na podstawie czyichś prac na przykład. Ostatnio miałam taki temat z koleżanką, która stwierdziła, że ona teraz ogląda podcasty Younga, tego psychiatry. On nie nagrywał podcastów. No sorry. On nie nagrywał podcastów. On napisał książki. Treść książek ktoś sobie wrzucił w czat GPT albo inny program do tworzenia treści i stworzył na tej podstawie podcast. Wow. I tam są treści, które częściowo brzmią jak Young, częściowo są przeinaczone przez sztuczną inteligencję po to, żeby odpowiadały bardziej koncepcji tej, którą ma ta osoba, która teraz właśnie pisała to zadanie dla czata. Nie? Bo konkretne pytanie sztucznej inteligencji zostało postawione, konkretne zadanie zostało przed nią postawione i ono dopasuje treść, którą dostało, do tego zadania.
Więc jakby ten przekaz, który był bazowo u danego nauczyciela, jest brzmiący podobnie, łatwiejszy do przyjęcia i nieprawdziwy. I ja to widzę w bardzo wielu różnych miejscach. Nie? Na YouTube jest cała masa, w tej chwili jest wysyp po prostu tego typu filmów, gdzie nawet jest wstawiony awatar tej osoby, nie? Bo widzę właśnie też a propos Dispenzy wspominałyśmy, też jego filmiki są wstawione, że teoretycznie to jest on, ale to nie jest on. Widziałam człowieka na żywo, to nie jest on. I ta osoba, która tam mówi na ekraniku, w tym filmiku jakimś tam, jest po prostu sztucznie wygenerowana. O, tako. I ludzie to chłoną, nie? No. Jako prawdziwe. A to nie jest prawdziwa informacja. I to zniekształca ich proces. I utrudnia. No. No. I tak niełatwy proces. Co nie? I tak nie jest łatwo. Ale jeszcze do tego dorzuciliśmy sobie coś w tym stylu. I powiem Ci, że ja przez to swoje połączenie z ciałem, jakby energetyczno-fizyczne, nazwijmy to, nie? Mam pewne narzędzia, które mi pozwalają wyczuć, jak coś jest nieprawdziwe. I złapałam się na tym, że słuchałam treści, to był chyba Neville Goddard, i jakby treści nagranych na podstawie jego książek. I po przesłuchaniu takiego, wiesz, półgodzinnego czy 40-minutowego nagrania, wiesz, na YouTubie, które teoretycznie było fragmentem z książki, ja miałam takie, że siedziałam i tak jakby poczułam w sobie coś dziwnego, nie? Jakby taką, teoretycznie to jest to i fajne i w ogóle takie inspirujące i takie wow, nie? A coś we mnie siedzi i się rozwibrowało, nie? Jakby, tak jak słuchasz, jak jesteś na koncercie i ludzie nie wstrzelą się w ten sam moment z rozpoczęciem melodii. Nie? To jest takie, teoretycznie wszystko spoko, ale gdzieś kawałek ciebie ma taki nerw jakby, nie? Że takie, coś tam nie gra, jakby coś nie pasuje, coś jest w dysharmonii. I ja mam takie czucie a propos tych rzeczy, nie? Że to jest ładnie i fajnie na zewnątrz, ale pod spodem informacja jest inna. Że ten wzór informacyjny, który tam jest pod tym, jest niezgodny z tym, co jest prawdziwe i niezgodny z tym przekazem, który miał być, nie? Że został zniekształcony. Trochę tak, jakbyś miała figurę geometryczną, z której kawałek został przesunięty, nie? Przekręcony. I coś, co miało być kwadratem, już nie jest kwadratem. Jakby... I ty to chłoniesz. Nie? Ja tak to widzę. To jakby my jesteśmy zbudowani z geometrii, jesteśmy zbudowani z geometrii na takim wyższym poziomie, na innym poziomie. I jak przyjmujemy sobie te wzorce informacyjne w postaci właśnie, nazwijmy to, kształtów geometrycznych albo mandali. Nie bez przyczyny człowiek ma takie zamiłowanie do takich rzeczy, nie? Jak przyjmujemy to w siebie, to przyjmujemy coś, co jest fałszem, nie? Przyjmujemy fałszywy, zepsuty kawałek. I potem przejście nad tym jest trudniejsze. To trochę jakbyśmy brali wirusa w oprogramowanie, nie? Wpuszczamy coś zawirusowanego właśnie. I nasze funkcjonowanie przez to też ulegnie zmianie w pewien sposób. I możemy tego nie widzieć na początku, nie? Ale już coś się zmieniło. Już gdzieś coś jest inaczej, nie? Już jakiś, nie wiem, mikroruch nasz będzie inny. Coś w naszej na przykład mimice się zmieni. I już inni ludzie będą na nas inaczej reagować i to już poprowadzi nas na inną ścieżkę życiową, niż mieliśmy iść. I to czasami są małe rzeczy, które z biegiem czasu, wiesz, to jest tak, miałaś iść tędy, a pojawiła się druga ścieżka, która delikatnie zboczyła z drogi, nie? I 10 lat później to jesteś już w ogóle gdzie indziej. No, ojej. No, ale tak jest. I jak się przepracowuje te rzeczy, te informacje właśnie, nie? Które my zawieramy, to życie się zmienia, bardzo szybko się zmienia. I ono samo się zmienia. Moi klienci bardzo często mi mówią, że kurde, wiesz co, miesiąc temu to ja bym nie pomyślała, że ja tak zrobię. W ogóle mi do głowy by nie przyszło, nie? A teraz na przykład jeden z tematów to są nawyki. I ja, jak ktoś do mnie przychodzi
różne rzeczy widzę, ale my nawet nie rozmawiamy o nawykach. Ja chyba nie miałam jeszcze kogoś, nie miałam kogoś, kto by przyszedł i powiedział, że jego tematem jest na przykład alkoholizm, albo palenie, albo hazard, albo coś tam innego. Mhm. I że z tym pracujmy, nie? Nie miałam ani jednej osoby, która by z czymś takim przyszła. Miałam jednego chłopaka, który przyszedł, ale z pornografią. I to jakby był zupełnie o czym innym temat, nie o narkomanii, nazwijmy to, tylko o czymś zupełnie innym. Nie wiem czemu, ale miałam to powiedzieć. W każdym bądź razie nie miałam kogoś, kto by przyszedł i konkretnie chciał z nałogiem pracować. Natomiast nieraz mi się zdarzyło, że ktoś po kilku sesjach mi pisał, wiesz co, wstałem dzisiaj rano i ja nie piję. Temat picia się skończył. To po prostu nie jest moje. To nie jest w ogóle moja rzecz. I tam nie ma, wiesz, jakiejś ścieżki do tego prowadzącej. Nie ma jakiegoś wielkiego coachingu. Nie ma, że zrób to albo tamto, albo tak jak jest 12 kroków, nie? Że teraz przeproś wszystkich, którym zrobiłeś krzywdę, a potem coś tam, a potem coś tam. I nie ma w ogóle pomysłu o tym, że ten ktoś jest alkoholikiem przez całe swoje życie, tylko nie pijącym, co dla mnie jest bardzo szkodliwe moim zdaniem. No natomiast jest takie coś, że nadchodzi ten moment, gdzie coś kliknęło, wyprostowało się i to już po prostu nie jestem ja. Ta ścieżka, która prowadziła w określoną drogę, nie? W określoną stronę, ten ktoś, kto reagował w określony sposób na takie, a nie inne okoliczności, został tam, a ja jestem teraz tu. I to w ogóle nie jest moje. Ja tam patrzę i sobie myślę, jak ty w ogóle mogłeś tak robić, nie? Tak mają moi klienci i to jest naprawdę tak ciekawe. I oni mają to w taki bardzo naturalny sposób, nie? Że jakby odkleili się od tej części, ta część w ogóle została gdzie indziej, a oni są w tej chwili na innej ścieżce życiowej, i która prowadzi w inne miejsce, nie? Bo my jak się zastanowimy, gdzie będę za 5 lat i co będę robić, to większość z nas doskonale wie. A jak się przeskakuje na inną ścieżkę, to otwierają się zupełnie inne możliwości. I czasami się okazuje, że już mogę być zupełnie gdzie indziej, nie? Bardzo często się okazuje, albo w ogóle nie wiem, gdzie będę. I to jest rewelacyjne miejsce. No właśnie, ja tak pomyślałam, ja nie wiem, gdzie będę. To jest Nawet nie wiem, w rewelacyjne jakim miejsce. kraju. Bo to i wtedy, gdzie ja wyląduję. tak, bo to wtedy pozwala temu, żeby to się budowało, nie? Ja idę w życie z ciekawością. Patrzę, co przychodzi, reaguję na to, co przychodzi, a nie działam według swojego wzorca. Albo w ogóle nie swojego, tylko czegoś, co mi zostało narzucone. I wtedy to życie ma flow, nie? I wtedy coś się dzieje. I tu nie chodzi o to, że ja będę nagle robić jakieś idiotyczne rzeczy i podejmować jakieś decyzje, które są wyssane w ogóle gdzieś tam z palca, nie? I że przestanę być odpowiedzialna i tak dalej. No nie, to tak nie znaczy. Tylko znaczy, że daję sobie wolny wybór i widzę, jakie mam opcje. Że to nie jest tak, że ja mam wybór pomiędzy tym a tym, tylko mój wybór to jest ogromny wachlarz. Nie? I ja mogę wybrać w ogóle tam. I to nie znaczy, że to jest źle albo dobrze, coś tam. To jest po prostu inny wybór, który doprowadzi do czegoś innego, nie? Powiedz mi, kiedy ty z ludźmi na przykład spotykasz tak, nie wiem, gdzieś, wiesz, w jakiejś tam, nie wiem, gdzieś tam w restauracji albo na ulicy, tak, i widzisz coś w ludziach, i nie przeszkadza ci to, na przykład, nie wiem, albo jak, wiesz, rozmawiasz gdzieś tam, nie wiem, w sklepie i też odczuwasz i słyszysz w człowieku to i to, tak? I no jakby ja sobie wyobraziłam to, jakby miałam taki, wiesz, dar, to jakby ja reagowałam na ludzi. Wiesz co? Jakby to ująć? Ja w ludziach widzę światło. I tyle. Nie.
Nie pozwalam swojej głowie wchodzić w takie, że ten ktoś to jest taki, siaki, owaki, coś tam. Mhm. Raczej podchodzę, nawet wiesz, w restauracji czy gdziekolwiek właśnie, do ludzi, których zupełnie nie znam, nie? Ja mam takie, ja wiem jak to brzmi i w ogóle nie chcę mi przejść przez gardło, ale powiem, jest ta druga osoba, która jest gdzieś tam, się kręci sobie, jest przejawem boskiej energii na tej planecie. I to jest wszystko. I ja czasami mam tak, że patrzę na ludzi po prostu z zachwytem i już, bo są. Wszystko jedno jacy. A jak trafiają do mnie na sesję, to dlatego, że coś jest im potrzebne. I to jest zupełnie inne miejsce, zupełnie inna przestrzeń. Nie bez przyczyny mówię, że ta przestrzeń jest otwierana. I ja nie chodzę sobie na co dzień skanując ludzi i zastanawiając się, co u nich trzeba poprawić. Uważam, że to też jest bardzo szkodliwa praktyka i pyszna, tak to ujmę. To jest pełna pychy po prostu. I naruszanie granic. No tak. Bo to jest naruszanie czyjejś granicy. Nie? Niby robić dobro, ale tak naprawdę Tak, bo nikt nie prosił no właśnie. ciebie o tym. Co nie? I jak się nad tym zastanowić, to nie jest po to, żeby komuś pomóc, tylko po to, żeby swoje ego podbudować, nie? A ja nie potrzebuję tego. Bo nie jest mi to w ogóle potrzebne. Ja nie potrzebuję się utwierdzać w tym, że coś umiem albo nie umiem, albo że ktoś jest taki albo owaki, albo właśnie, wiesz, na siłę komuś pomagać, bo ja wiem lepiej. Co ja wiem lepiej? Nic nie wiem lepiej. Może ścieżka tej osoby jest taka, że musi przejść przez jakąś chorobę, na przykład. Albo musi doznać, nie wiem, straszliwej straty w swoim życiu, albo popełnić ten okropny błąd, który ja widzę, że stoi przed nią, nie? I ja teraz mam wleść i komuś powiedzieć, że ty tak nie rób, jakby odbierając człowiekowi szansę na to, żeby uzyskał dostęp do swojej własnej mocy. Bo to jest to. I wtedy co? I ten ktoś dostanie kolejną lekcję prawdopodobnie w tym życiu, która będzie gorsza, trudniejsza, albo nie dostanie. Albo jego dusza, jego lekcja, którą miał przerobić w tym życiu, nie zostanie przerobiona. Bo ktoś wlazł i mu powiedział, słuchaj, widzę w tobie, że tutaj, nie wiem, coś tam, nie? Pytał cię ktoś? Jakby, wiesz, to jest też coś, co dużo osób robi, nie? Bo ja czasami Tak. mówię, że to są tacy niewyżyci uzdrowiciele. Takie osoby, które tak naprawdę się tym nie zajmują, tylko mają jakieś tam czucie, bo mają empatię na przykład bardzo silnie wyrobioną, nie? I mają taką potrzebę, żeby się tym dzielić i tak dalej. No i spoko, ja rozumiem, tylko zanim to zrobisz, to zastanów się po co. Kogo to tak naprawdę ma wesprzeć, nie? Kogo to, że ty mu coś wyczytasz z niego niespytane o zdanie, kogo to wspiera? Twoją ścieżkę, twoje ego, twoje poczucie tego, jaki jesteś cudowny, wspaniały i wyjątkowy, czy faktycznie pomagasz komuś w czymś, nie? Tym bardziej, że dużo osób, które zajmuje się takim sczytywaniem rzeczy, szczytuje fragmenty informacji, nie? Bo to nie jest wejście głęboko, bo nie dostałeś pozwolenia. Nie spytałeś o pozwolenie, nie? To nie jest coś, co możesz faktycznie głęboko poczuć, tylko jakiś fragment czegoś, co zobaczyłeś, nie? Co bardzo często też... Pozwolenie to jest osoba, która przychodzi i mówi, że potrzebuje pomocy, Tak, tak? tak. I to jest pozwolenie, żeby ty jakby Tak. weszła Tak, tam. i to też dla mnie jest bardzo istotne, że to pozwolenie musi się pojawić. Samo to, że ten ktoś decyduje, że przychodzi na sesję, to już otwiera tak naprawdę tą przestrzeń, otwiera pole. Ja czasami mam tak, że parę dni wcześniej ja już wiem, co będzie, nie? Bo ja już czuję, że coś się dzieje. I jeżeli są bardzo mocne tematy u kogoś i one są w jakiś sposób połączone też ze mną i z czymś, co we mnie gdzieś tam jest, to w moim życiu czasami się pojawia po prostu taki temat, że go się nie da przeoczyć, nie? Że jakby... Wow. I to jest powiązane z tą osobą, nie? Albo mam czasami tak, że nie wiem, ktoś do mnie przychodzi po południu na sesję, albo tam ta sesja jest online, bo online też pracujemy. I ja od rana czuję się w jakiś tam sposób. I na przykład mam tak, że wiesz, czuję w sobie wściekłość po prostu, która w ogóle z niczego nie wynika.
I siedzę, wiesz, i tak sobie myślę, wstaję rano, nie? Budzę się rano i od razu po prostu na takim nerwie, że krzesłami bym rzucała, nie? I wiesz, ja już teraz wiem, że to po prostu nie jest moje. Że to jest ta energia, która jest połączona z którąś osobą, z którą będę pracować w danym dniu, może z kilkoma nawet, i dlatego one trafiły na jeden dzień. I to się procesuje, nie? To już się pokazuje w polu u mnie. To już jest ta informacja, że tam jest coś takiego. I pewną sztuką też jest to, żeby to jakby odsunąć No tak. i normalnie funkcjonować w tym dniu. No. I później, jak już jest sesja, I to wtedy do nie tego mówić, wrócić, nie wiem, nie? nie wyrzucać to na rodzinę. Tak, 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 tak. I ja już jakby, ja jestem w stanie już to wyczuć, nie? Może też nie zawsze, ale jestem w stanie to łapnąć, nie? Że hola, to nie moje, bo też jest tak, właśnie, to też jest o tym, bo my tak wszyscy też mamy, że my mamy pewne emocje, mało tego, mamy całą masę myśli, które przez nas przepływają, które w ogóle nie są nasze. My idziemy do sklepu, do, nie wiem, Biedronki sobie, mijamy 50 osób po drodze i nasze pola energetyczne się przenikają. I te informacje, które w danym polu energetycznym innej osoby są, przechodzą też sobie przez nasze pole i odwrotnie wędrują przez kogoś, nie? I fragmenty tego zostają i czasami te myśli gdzieś tam się przewijają przez nas. Te emocje, których ktoś tam jest w jakimś stanie określonym, nie? One się przewijają przez nas, a my to wszystko bierzemy jako nasze. A bardzo często nasze nie jest. No. No. I potem się dziwimy, że mamy taki chaos w sobie, nie? Że moja głowa nie przestaje mówić. No nie przestaje mówić, bo dopuszczasz do siebie każdą myśl, która w ogóle nawet twoja nie jest, nie? I czasami są takie osoby, które przychodzą i mówią, że nie są w stanie wyciszyć umysłu, bo on bez przerwy coś procesuje i one wchodzą w te procesy, nie? Teraz mi się pokazało, że coś tam, to ja teraz będę z tym pracować. A to może w ogóle nie jest twoje. Może to w ogóle nie dotyczy ciebie. Może ten, nie wiem, zgwałcony przodek na wojnie to w ogóle nie twój. Nie? Naprawdę, to jest tak fascynujące, jak się w to, wiesz, wchodzi głębiej, jak się obserwuje, jak to funkcjonuje, jak to działa. Jest tak ciekawe. No i właśnie, wracając do tych czytaczy, oni nie dostają pozwolenia na połączenie. Więc to, co sczytują, często jest w ogóle z jakimś takim, wiesz, ze zewnątrz, nazwijmy, nie? To są te ochłapy informacji, które gdzieś tam sobie w tym polu funkcjonują. Czyli kawałek po prostu jakiś. Tak, i to właśnie nie musi dotyczyć tej osoby, nie? Którą czytają. Tak? No tak. Ale jak jesteś wystarczająco przekonywująca, a ktoś jest niepewny siebie, to możesz mu to sprzedać jako jego. I robi się problem. Ojej. Co nie? Nie robi się takich rzeczy, nie powinno się robić takich rzeczy. I ja nie mówię, że to ktoś robi w złej wierze, bo bardzo często to jest oczywiście w dobrej wierze, nie? Przynajmniej na zewnątrz. Ale tak samo jest z pomaganiem, no, z każdym pomaganiem. Zanim coś zrobisz dla kogoś, zastanów się dlaczego. Jaka jest motywacja za tym? Komu co to daje? I to nie znaczy nie pomagaj, tylko stań w tym w prawdzie, że jeżeli ty komuś coś pomagasz, to ten ktoś może na przykład nie zdobędzie określonej umiejętności. Ja się tego nauczyłam wychowując dzieciaki, nie? I ja im mogę pomagać cały czas. Ja mogę za nich sprzątać, mogę ich ubierać, mogę to i tamto. Tylko co to robi? Ubezwłasnowania, nie? Tak. I tak samo jest dokładnie na tym poziomie duchowym. Jeżeli my komuś pomagamy przerobić jego lekcję, jeżeli mówimy mu, że słuchaj, jeżeli pójdziesz tą drogą, to stanie się to i to, rozpuśćmy to, coś tam, nie? Nie wiem, zdejmę z ciebie ten ciężar, zrobię to, tamto, siamto, wamto, nie? To zabieramy mu tą lekcję. Zabieramy mu coś, czego miał się nauczyć, nie? I część mocy, którą miał dzięki temu zdobyć. Część światła, która miała w niego wniknąć przez to. W kabale też jest sporo na ten temat. Uczą. To są takie może trochę bardziej zaawansowane rzeczy, natomiast pewne... I tam też, tak? No bo ja w kabale jakiś czas, kiedy COVID zaczął się, ja w to bardzo dużo tam, wiesz, weszłam.
oglądała i tego oglądałem, czytałam go. A tak pomyślałam, że głęboko nie chcę, bo tam ja myślę, że za dużo by było dla mnie, ale dużo rzeczy pomogło mi w ten czas, na przykład, żeby ten czas, wiesz, Przetrwać. tak. I to był taki kawałek dla mnie takiej światła, który ja tam znalazłam. Ja teraz sobie eksploruję to, aczkolwiek też widzę, że w Kabale zawarta jest bardzo duża część wiedzy, która później wyewoluowała w inne koncepcje. Bo jakby Kabała jest bardzo stara, nie? Tak. I ta wiedza stamtąd niejako przenikała w różne rzeczy, które może też bardziej są dostępne dla człowieka, nie? Bardziej zrozumiałe, pewne wycinki. I ja tam widzę pewien taki jakby początek może, nie? Albo fragment początku tego, co się później porozwijało w różne koncepty. Więc pod tym kątem to jest bardzo interesujące. Ale tam jest właśnie też o tym, nie? Że nasza dusza ma określone punkty zwrotne w życiu. Nie? Są jakby rzeczy, które my ustalamy przed przyjściem. I o tym też różni nauczyciele mówią, że przed przyjściem na Ziemię, przed pojawieniem się tutaj i inkarnacją w tym ciele, a nie innym, my sobie wybieramy pewne lekcje, my wybieramy sobie pewne punkty zwrotne, wręcz ustalamy z ludźmi, którzy są w naszej rodzinie duchowej, że trafimy na siebie. Nie? I określona lekcja zostanie przerobiona wtedy. I jak ktoś w międzyczasie się wtrynia ze swoim pomogę ci, zobacz to i to i to i to, niepytany, nieproszony, nie zapraszany przez duszę, nie? Do tego nie prowadzony w ten sposób, to co go prowadziło? Bo raczej nie światło. Raczej jest to wtedy przeszkoda na tej ścieżce, nie? I jeżeli właśnie w Kabale jest też taki koncept tego, że my jesteśmy naczyniem dla duszy i to też poniekąd sprowadza się do tych tematów szamańskich. To też się z tym bardzo zgadza, że my jesteśmy pewnym bytem, nie? Pewnym naczyniem, pewnym tworem, który jest w stanie pomieścić określoną część czegoś większego. I jak szaman z tobą pracuje, pracujemy z kawałkiem czegoś, co jest zablokowane, odblokowujemy, oglądamy, właśnie alchemizujemy, uwalniamy światło, uwalniamy dla światła dostęp do tego miejsca i nasze naczynie rośnie. My mamy wtedy zdolność do tego, żeby tego światła mieć więcej. Rośniemy w światło. I każdy taki proces, który czasami są to rzeczy bardzo bolesne, nie? Czasami te rzeczy, które nam się trafiają w życiu, są trudne i w zależności od tego, co my zrobimy, czy my to przyjmiemy jako błogosławieństwo i idziemy z tym dalej, a już reagujemy na różne rzeczy inaczej, jakby ubogacamy się właśnie o to, no to nasze naczynie wtedy rośnie. Jesteśmy w stanie pojąć więcej, przyjąć więcej światła, nie? Przyjąć większą część naszej duszy do nas, tej wyższej. A jak się na to zblokujemy, albo nam to zostanie zabrane, bo ktoś nam gdzieś tam pomoże, to nie dostaniemy tego. I później są ludzie, którzy właśnie rozwijają się duchowo, pracują ze sobą całymi latami, chodzą do jednego, drugiego, trzeciego jakiegoś tam uzdrowiciela i mówią, że oni cały czas mają wrażenie, że utknęli. Nie? Albo sami siebie trzymają w jakimś miejscu, w jakiejś pracy, w jakimś związku, w jakimś tam koncepcie o sobie właśnie, w jakiejś historii, w którą sami siebie codziennie wkładają tak naprawdę i mają uczucie, że utknęli. No bo utknęli, bo jest kawałek ciebie, którego nie chcesz obejrzeć. Jest kawałek historii, której nie chcesz puścić. I ona cię trzyma. Jakby ogranicza, nie? I światło nie może tam wniknąć. Żeby przyszło, trzeba może się z czymś zmierzyć, nie? I to też jest, wiesz, widzisz, no i to jest fajne, nie? No. Jest Kabała, która jest starożytnym pismem, które z jednej części świata przychodzi, a potem są szamani, którzy są w ogóle skądinąd
I oni tak naprawdę mówią o tym samym, tylko mówią innym językiem. I to potwierdza, że wszystko jest połączone. I wszyscy my Tak, jesteśmy tak połączeni właśnie. cały czas. Tak właśnie. Potwierdza mi. I dla mnie to też jest o tym, że to jest prawdziwe. Bo to nie jest koncepcja, która urodziła się w głowie jednego człowieka, który gdzieś ją napisał i potem ktoś to powielał, Mhm. tylko to jest to koncepcja, która przychodzi z setek różnych miejsc, w różnym czasie, na różnych kontynentach, z miejsc, gdzie nie było połączenia przez internet. I to nie jest tak, że ktoś komuś coś powiedział i potem ktoś tam powiedział komuś tam. Nie, to jest coś, co przyszło z szerszej wiedzy, nie? Z pola. I na różne sposoby było tłumaczone. Na różne sposoby ludzie próbowali to objąć swoim zrozumieniem i dlatego praktyki były różne. Dlatego one dzisiaj są różne, bo też w różne strony ewoluowały, nie? Ale jest tam takie ziarenko, nie? Które łączy to wszystko. Te koncepty. Łączy je w jedno. Że jest coś, co było zawsze, z czego się wydzieliły rzeczy, które są mniejsze i które zawierają inne w sobie. I jak to się zaczyna łączyć, nie? O, ciekawe. Tak, nie wiem, jak to się stało, że mnie do tego prowadzi, że mnie do Właśnie, tego bo to myślałam, prowadziło, jaką pracę ciekawą masz. ale tak właśnie, powiem Ci, że jak ja z tym siedzę, jak z tym pracuję, to jest tak fascynujące. Czasami mnie ktoś pyta, czy mi się nie nudzi na przykład, nie? Jejku, jak mogłoby mi się nudzić? No. Jak to codziennie, każda jedna sesja jest inna. Za każdym razem, jak ktoś do mnie przychodzi, to się pojawia co innego, nie? I to jest tak ciekawe, tak fascynujące, takie... Ja się czasami trochę czuję jak taki detektyw mały, wiesz, no, tu puzelek, tam puzelek, tu coś tam, nie? I czasami jest takie, teraz coś będzie. Już czuję, że teraz po prostu coś kliknęło gdzieś i zobaczmy, co teraz przyjdzie, nie? Bo coś się pojawia faktycznie i faktycznie się pojawia. Pojawia się jakaś duża zmiana w energii na przykład, nie? Albo raptem ja sama u siebie pewne rzeczy, które widziałam w określony sposób, raptem zaczynam widzieć zupełnie inaczej. No. I to też jest to, że to wtedy się staje naturalne i tam nie ma mowy, że ja będę się motywować albo będę już pisać sobie afirmacje po 100 razy dziennie przez tam 5 lat i coś tam i to coś zmieni. Nie. To się zmienia na bardzo wysokim poziomie i kwestia jest momentu, żeby doszło do tego fizycznego elementu tutaj, nie? I on też zaczyna inaczej działać. I zaczyna inne hormony produkować. Ciało zaczyna inaczej się układać. Zaczyna mieć inne potrzeby. Ja na przykład miałam tak, że w pewnym momencie, nawet nie powiem Ci kiedy w ogóle, bo nie wiem, przestałam jeść mięso. Nie? Po prostu przyszedł taki dzień, że przestałam. Mnie też, tak. A potem przyszedł taki dzień, że stwierdziłam, że jem znowu. O. I już. I nie było tam koncepcji jakiejś za tym wielkiej, wiesz, jakiegoś No, wierzenia tam- albo mówienia, że teraz nie będę jeść mięsa przez ileś tam czasu. Nie, w ogóle nie? I nie było też tego, że ja mam potrzebę, żeby komuś tłumaczyć, dlaczego tak się powinno albo nie powinno. No nie, po prostu od tego dnia ja już nie jem mięsa. I jak mnie ktoś pytał od kiedy, to ja nawet nie byłam w stanie podać daty, bo nie było za tym procesu myślowego. Nie było planowania jakiegoś. W ogóle po prostu nie. Po prostu to nie ja teraz. A potem jakiś był event, nie wiem jaki, wszystko jedno i jakieś mięso zaczęło mi pachnieć raptem. I stwierdziłam, że okej, moje ciało jednak już chce jeść znowu mięso. To jemy. I tyle, nie? I już. No. No. I to jest właśnie, wiesz, to, że czasami te zmiany są takie, że my nawet nie wiemy dlaczego. No, ja jechałam samochodem i tak po prostu, o, ja nie jem mięsa. No właśnie. I no pytanie dlaczego, ja nie miałam odpowiedzi, po prostu tak. Po prostu. Nie? Po prostu kawałek przyszedł taki moment, nie? Kawałek mnie stwierdził, nie jemy mięsa. No. I tyle. I tam nie ma, właśnie o to chodzi, nie? Że tam nie ma tego, że albo jak mnie ktoś czasami pytał właśnie, czy mi nie brakuje, nie? Mięsa, albo czy ja nie potrzebuję, albo coś Tak, tam. a jak tam organizm odczuwa. Tak. Ja zmian nie odczuwam.
i na razie jest okej i nie potrzebuję. Jak ty mówisz, jak tylko mi, wiesz, coś tam powie w środku, o, Że już, nie? tak, no to wtedy No go. właśnie i właśnie o to chodzi, nie? I to samo, ten sam proces i jakby tymi samymi słowami opowiadają mi klienci na przykład o tych nawykach różnych, nie? Mhm. Że tak jak próbowali rzucać ileś razy, że wiesz, na różne sposoby, to na jakąś terapię chodzili, to coś tam i oni widzą wszystko i wszystko wiedzą i przeczytali po prostu, wiesz, ileś książek Mhm. i przerobili te tematy ze wszystkich możliwych stron w głowie i doskonale wiedzą, co im robi alkoholizm na przykład, nie? No. I wiedzą, dlaczego piją i po co piją i wiedzą, że nie powinni i co to robi, i że to krzywdzi ich i ich bliskich i coś tam. Wszystko wiedzą. I przez pewien czas są w stanie się niejako przymusić do tego, żeby nie pić, nie? Bo są różne te procesy i tak dalej, nie? Ale to dalej jest kawałek nich. A jak to przychodzi właśnie z innego poziomu, to jest takie, że ja już po prostu nie potrzebuję. Jakby ten kawałek, który tam był i który potrzebował, znikł. Nie? To się przestawiło, coś mi się przestawiło. Albo coś ze mnie znikło, bo tak czasami też Mhm. mówią. Albo mówią, że wstałem rano i tak po prostu stwierdziłem, że to już nie ja. I naprawdę, to jest tak fascynujące. I wiesz, i mówią, że i wiesz co, i była impreza, o taki mój klient mówił, była impreza, siedziałem z kolegami i oni mówią, no weź, wypij coś tam. A ja sobie myślę, nie. I tam nawet nie było oporu, nie? Nie było, że będę tłumaczyć, nie, że coś tam, bo wiesz, czasami jak u nas jest taki cudowny sposób, nie, a za nami nie wypijesz, a Tak, coś tak, tam, nie? tak. I mówię, że nie, że było tak, bo on się trochę tego obawiał, nie? Że będzie naciskany i może ulegnie, Mhm. albo coś tam, albo stwierdzą, że mu coś odbiło, albo jeszcze nie wiadomo co. No tak. I on stwierdził, że nie, że po prostu jego nie było na tyle, ja to tak czuję, nie? Że to było na tyle nie konfrontacyjne Mhm. i na tyle pewne, na tyle jakby solidne w tej swojej energii, którą wysłało, nie? Że było okej. To, co w takim razie byś chciał? Sok czy coś? Kawę? Nie? Nie szło za tym jakieś tam, o weź, ty taki, siaki, owaki, coś tam. W ogóle nie było, jakby nie było ciągnięcia w tą stronę go, nie? Ta energia w ogóle nie miała do czego się przystać. Bo to też jest o tym, nie? Że my różne rzeczy przyciągamy do sobie i do siebie. I jak masz jakiś puzelek, to tam się znajdą odpowiednie części, żeby się wpasować w to. A on po prostu tego nie miał już w sobie, nie? To po prostu znikło. Tak w naturalny sposób. Jakby się wypłukało, nie? Mhm. I dlatego jego doświadczenie zaczęło się zmieniać mocno.